Dzień dobry telewidzowie, po raz kolejny z Bangkoku. Dzisiaj nie mogłam spać do 4, ale obudziłam się o 8:30, pełna zmotywowana, pójść do biura, kupić ten bilet i słuchajcie, rozpadało się. I to się tak rozpadało, no to aż pioruny walą. Także odkąd jesteśmy w ogóle w Tajlandii, takiej burzy nie mieliśmy. W takim razie przeczekam tę pogodę. O, nie wiem, czy to słyszycie, ale mocno zagrzmiało. Idę odgrzać bigos, popakuję jeszcze resztę rzeczy, no i może to minie. Tutaj przez to okno dużo nie zobaczycie, ale przed chwilą znowu tak mocno walnęło. Zeszłam już do hotelowej ala kuchni, bigos też mi zaparował. Ale zobaczcie, pada i to mocno pada nadal. Nie ma ochoty chyba przestać dzisiaj. Chyba zapowiada się grubszy deszcz dzisiaj. Miałam zacny plan zjeść bigos na dole, ale pani mnie pogoniła, mówi, że mogę na tym małym krzesełku tam sobie usiąść. Jak się błysnęło. No właśnie, ale to przyszłam na górę, widzę, że te mocne, ciężkie chmury są właśnie tutaj na górze, więc mam nadzieję, że powoli to przechodzi. Oho, no właśnie. Albo się myliłam, że przechodzi, bo wali coraz mocniej teraz. Myślałam, że uda mi się na dachu zjeść tutaj bigos przy tej ławeczce, no ale okazuje się, że z dachu przecieka, więc bigos na kolanka, no i zasuwamy, bo dużo czasu nie mam. Bigos jedzony, został tu jeden mały suszony grzybek. Przepraszam, mamo, tato, ale ja za suszonymi grzybami nie przepadam, a przynajmniej nie w takiej postaci. Zobaczcie, te chmury tam się posunęły i teraz tam już jest ciemno. Tutaj znowu też jakieś coś naszło. No i znowu zaczyna mocniej padać, a już była chwila takiego spokoju. Teraz to z tej strony, no jest ładniej, coraz ładniej. No liczę, że to zaraz naprawdę minie, bo ja muszę wyjść po ten bilet. Padać nie przestało, a pod hotelem kałuże. Zresztą wszędzie dzisiaj będą kałuże po takim deszczu. Zazwyczaj te kałuże są ciepłe, a dzisiaj powiem wam, zaskakująco zimne. Jak nigdy. W Bangkoku zawsze od tego asfaltu się nagrzewają. Zapytałam również, czy mogę się wymeldować trochę później. No i pani zdecydowanie powiedziała, że nie. Jeśli nie mam dzisiaj pokoju, to muszę wyjść o czasie, więc to też jeszcze mnie goni. Bo jak ja wychodzę na miasto, to zawsze to trwa więcej niż planuję. Tym bardziej, że jeszcze muszę jedną sprawę załatwić oprócz bilet. Żaby po deszczu aż wyszły. Przez to, że popadało, zobaczcie jak pusto na Khao San. Żadnego sklepiku nie ma rozstawionego dzisiaj. Tu jedna pani pod 7-Eleven stoi, a poza tym pusto. Nadaje już spokoju, dużo się działo przez ten czas. Jak byłam na mieście, właśnie wyszło słońce, jak zdążyłam wejść do hotelu, no ale nic. Kończę pakowanie i muszę zrobić wymeldowanie, bo jest do 12. Także trochę mi to zajęło na mieście, a jeszcze tak, poszłam do tego biura, z którym już wczoraj pisałam, mówiłam cenę i w ogóle wszystko i pani pokazuje mi te zdjęcia. I to są te same zdjęcia, które i firma, z którą ja nie chciałam jechać. I ona mi mówi cenę tam, nie wiem, 400 batów więcej. Za 400 batów, słuchajcie, to ja będę miała na jutro nocleg. 430 mi wyszło, więc powiedziałam, że skoro mam zapłacić im więcej, no to kupię sobie przez te 12 Asia Go, czy jakoś tak. No i tak, i próbowałam tam zapłacić i to mi nie szło. Później coś tam innego. Ja mówię, nie no, już wracam do tego biura, kupię to za tą ich cenę. Ale w końcu się wszystko udało, dostałam potwierdzenie. Pierwszy raz to robiłam w ogóle, więc też nie wiedziałam, czy to jest takie, że no wiecie, że to takie prawdziwe, legitne i że po prostu zaraz dostanę bilet, czy jak to w ogóle będzie wyglądało. Może nie wiem, czy... No ja sama to robiłam pierwszy raz, może Marcin to już robił. W każdym razie, wiecie, no i tu i przelew nie przechodzi, coś tam, no i później bilet, że trzeba potwierdzenie od jakichś tam innych i że doślą mi to w ciągu iluś tam godzin. Ja mówię, matko, nie, co jeśli nie? A wyjazd za chyba, jeśli się teraz nie mylę, koło jest 18, także wiecie, dużo czasu nie ma. No, ale dostałam bilet, wszystko jest ok, także powiedziałam, kończę opakowanie, jeszcze trochę mi rzeczy zostało i zostawiam bagaż, może pójdę się zrelaksować na jakiś masaż. Mamy to, udało się spakować, tu jest mój plecak doczepiony, drugi plecak do przodu, tu plecak, który będę miała przy sobie, ojejku, też ciężki cały czas, no i tu jeszcze rzeczy, które mam do oddania na ulicy. 12 godzina, pan zapukał do pokoju. No to idziemy. Zrobiłam wymeldowanie, siedzę jeszcze w hotelu i obserwuję sobie tą wiewiórkę. Ona zrywa gałązki i zaraz niesie je gdzieś, nie wiem gdzie, czy buduje jakieś gniazdo, czy co ona z tym robi. W każdym razie odrywa gałązki i zaraz biegnie w dziobie z gałązkami. O, już urwała, widzicie? Ale cwana. Patrzcie jak zasuwa.
Kawa wypita, wiewiórkę poobserwowałam, cały czas jeszcze robi tutaj kursy, a ja idę teraz znaleźć to biuro, z którym jadę, zapytać się, czy mogą mi dać pojedyncze siedzenie w autobusie, bo z tego co wiem, to wzięłam VIP bus, żeby lepiej się wyspać i po jednej stronie będą 2 siedzenia, po drugiej 1 siedzenie, przynajmniej tak powinno być, więc zapytam się, czy mogę siedzieć sama. Teraz widzę ją z innej perspektywy. O! Imma! Nie, no nie mogę dzisiaj się na nią napatrzeć. Jak sobie jeszcze poprawiła. O jacie. Coś jej tam nie przypasowało. Doszłam już pod moje biuro. Jest ono tutaj. No wczoraj tutaj byłam, powiedzieli mi wyższą cenę niż ta online. Plecak zostawiony w biurze. Ja teraz idę na masaż, chyba potrzebuję jakiegoś relaksu. Ostatnie dni to wam powiem, naprawdę chodzę tak zestresowana i napięta, jakby to była moja pierwsza podróż w życiu. Nie wiem, czemu tak jest. Może dlatego, że jestem sama, że miałam tyle toreb i cały plan jakby sama sobie ułożyć. Trochę mnie to zmęczyło, po prostu. Ale cieszę się, że to już jest załatwione. Jeszcze bardziej będę się cieszyła dzisiaj wieczorem. Mam wrócić do biura o 18:30. No i wtedy dostanę taki bilecik, czyli ten voucher, który dostałam na maila, muszę pokazać, a oni dadzą mi prawdziwy bilet. Jak będziecie na Khao San Road, to tak mniej więcej w połowie są takie automaty, gdzie możecie sami wymienić sobie pieniądze. Nie musicie iść do żadnego kantoru, tylko po prostu przychodzicie tutaj, skanujecie paszport i wymieniacie. A tak się prezentuje dzisiejszy kurs. Złapała mnie pani na Khao San Road, mówi, że tu ma oficjalne ceny, ale da mi 100 taniej, więc idę. Zobaczymy, jak to u niej wygląda. Prowadzi mnie do hotelu? Mam za nią iść, czy czekać gdzieś? Aha, my tylko przechodzimy przez hotel. Prowadzi mnie tutaj. Tak to tutaj wygląda. Pani kładzie już mi prześcieradło. Tutaj był taki prześwit, a tam panowie siedzieli i takie przejście było, więc poprosiłam panią, czy może zamknąć. No i szczepiła teraz jakimś klipsem, więc nie bójcie się poprosić, jeśli nie czujecie się komfortowo, żeby coś z tym zrobili. Ja już po masażu. Pamiętajcie, że wasza wygoda jest najważniejsza i to, co wy chcecie. Także jak pani zaczęła tam masować i takie leciutko mi robiła, przetłumaczyłam jej na translatorze, że chciałabym prawą stronę, żeby mi wymasowała lepiej, trochę mocniej, bo tam mnie właśnie boli. Ona, okej. I tylko tam już zaczęła masować, więc ja byłam zadowolona. A wiadomo, zadowolony klient, zadowolona masażystka. Tak, później zwróciłam uwagę, skończyłyśmy 10 minut wcześniej. Trochę szkoda, no ale mimo wszystko uważam masaż za dobry. Teraz jeszcze idę po kolejny bagaż, przeniosę go właśnie do biura, no i usiądę w spokoju, jeszcze się zrelaksuję. Mam jakieś 3,5 godziny. Zaraz obok naszego hotelu jest psia kawiarnia. Zobaczcie, wstęp tutaj kosztuje 300 batów dla dorosłego, dla dziecka 200. I zobaczcie, jakie mają psy. Można z nimi tutaj się posiedzieć, pobawić. No i tak to wygląda. Nie wiem w sumie, czy to jest dobre, czy nie. No te pieski są rasowe i małe. Taka bardziej atrakcja turystyczna. No ale jak ktoś potrzebuje trochę miłości, to czemu nie? Jestem już w hotelu, ale zapomniałam, że oprócz torby, którą mam zanieść, mam jeszcze, teraz nie widzicie, całą torbę jeszcze rzeczy do oddania, ale dzisiaj nikogo nie widziałam na ulicy takiego potrzebującego. Więc nie wiem, chyba po prostu jeszcze mam wystarczająco czasu, wezmę tę torbę, przejdę się, jakoś znajdę, to zostawię i wrócę po prostu po ten duży bagaż, a tak, jeszcze mam 2,5 godziny, podładowałam teraz trochę telefon na recepcji, zarezerwowałam hotel i w ogóle co jest śmieszne, no podrożył ten hotel od wczoraj. W nocy w ogóle zauważyłam, że ceny na godzin są o wiele niższe niż w ciągu dnia. I wysłałam do Marcina, mówię, może on ma tańszą, mniejszą cenę. I on miał jeszcze, żeby was teraz nie skłamać, $18 więcej. On miał $67 za 4 noce, a u mnie pokazywało na godzie $59 za 4 noce. Także zarezerwowane, już wszystko w sumie gotowe na podróż. Teraz tylko wsiąść i dojechać do celu. Wzięłam siatę z hotelu. Idę. Mam nadzieję, że kogoś spotkam, kto będzie naprawdę tych rzeczy potrzebował. Przeszłam już jakiś kawałek, zaraz będę nad kanałem na jedzeniu i nikogo nie spotkałam. Jak tak dalej pójdzie, to po prostu zostawię to albo nad kanałem i tam zapytam, czy może kogoś znają, albo komuś mogą to przekazać. A jak nie, no to jakiemuś panu tutaj tuk-tukowi zostawię. Myślę, że on tam gdzieś to rozporządzi. Jednych klapek się pozbyłam. Widziałam, że pan leży bez butów. Zapytałam, podniósł się i mówi tak, pokazałam jeszcze, czy chce kurtkę, czy coś innego. Mówi, nie, to tylko klapki. Bardzo się ucieszył. Matko, aż ja się popłakałam. Pan wziął ode mnie te rzeczy. Popłakał się. Nie umiał nic powiedzieć. Nawet nie powiedział mi kopunka. Ojejku. Ale miło, fajnie, że oddałam mu kurtki, się cieszył, 3 koszulki Marcina, coś tam jeszcze mu zostawiłam. I to była inna osoba niż tej, której oddałam klapki, a ten pan naprawdę wyglądał na potrzebującego. Aż miło mi się zrobiło, jejku.
Taka wdzięczność z niego płynęła. No jak zobaczył, nie mógł uwierzyć, od razu wziął tą koszulkę, wytarł sobie twarz, tak jakby nie mógł uwierzyć, że ja mu to daję. Jeszcze mam możliwość obserwowania tego pana i jego radość. On przymierza teraz te rzeczy, zakłada kurtkę. Tutaj kurtka rzadko się przydaje, ale wieczorami faktycznie bywa chłodno. Także cieszę się, że mu się to przyda. Tato, to twoja kurtka poszła do niego. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Indii. Jak już wiecie, kupiłem bilety w ostatnim odcinku kolejowe, więc dzisiaj wyjeżdżam. Mam 12 godzin do wyjazdu, ale z hostelu muszę się wyprowadzić za jakieś 50 minut, więc muszę jeszcze zrobić pranie, pakowanie się i wyprowadzka. Zostawię sobie plecak tutaj u góry, pranie powieszę na dachu, także myślę, że przez te 12 godzin zdąży mi wyschnąć, bo dzisiaj ma być 35 stopni, więc myślę, że taka godzina do półtora i wszystko będzie suche. No i przede mną dzisiaj długa podróż, ale jeszcze przed tą podróżą muszę kupić cieplejsze ciuchy, bo jadę w takie tereny Indii, no, gdzie będę potrzebował jakiejś kurtki albo grubej bluzy. Także zakupy, pranie, wyprowadzka, a później wyjazd do innego miejsca. No to idziemy teraz zrobić pranie najpierw. Tutaj mam już przygotowane rzeczy, które chcę wyprać. Mówię trochę dzisiaj, bo ludzie jeszcze w hostelu śpią. W Indiach jest super, bo są takie wiatry, a niektórzy nie używają prysznica, tylko jest taki kubeczek do polewania się. Tutaj nalewają wody i spłukują się tym kubeczkiem. No ale ja użyję prysznica do nalania. O, w sumie tutaj też mogę nalać z kranu ciepłej wody, bo jest ciepła woda w tym hostelu. No i robię sobie pranie. Okej, rzucamy wszystko do środka. O kurde, to na 2 razy muszę to zrobić. Pranie już namoczone, zrobione z proszkiem. Teraz je trochę wygniotę, potrę i będę płukał. Pranie mam już zrobione, idę je teraz rozwiesić. Zgrzałem się, gorąco było w tej łazience. Sporo prania już tutaj wisi, ktoś sobie porobił wcześniej przede mną. No i tych klipsów już nie ma, żeby spinaczy, żeby po sobie powieszać. Zobaczcie, jest taki wiatr, że no zwiewa te ciuchy, więc ja sobie tak poukładałem jedno na drugie, żeby jedno na drugie się zakładało. Mam nadzieję, że wtedy nie zwieje tego. Tutaj ktoś pomysłowy nawet koszulkę sobie zawiązał na 2 słupy, z jednej i z drugiej strony. Zostało mi 15 minut do wyprowadzki, więc idę spakuję tą resztę i zabieram się. Ja już jestem spakowany, z lekkim spóźnieniem, jakieś 10 minut. Myślę, że nie będą robić problemów, idę oddać klucz. Mój system działa, wszystko nadal wisi, słońce świeci nieźle. O, z tej strony ta gruba koszulka to jeszcze, spodenki też. Te cienkie wiatrówki to już, o, suchutkie, ale niech sobie wiszą, żeby mi tutaj nie pospadało. Gacie też jeszcze trochę, zaraz przewrócimy na drugą stronę. Pranie już mi wyschło, zebrałem je do plecaka, schowałem plecak, zostawiłem w kanciapie, żeby odpoczywał sobie teraz, zanim ja wrócę. Dowiedziałem się, że tutaj niedaleko mnie, 5 minut na pieszo, jest najstarsza kawiarnia w Indiach. Coffee House to się tutaj nazywa. Jeszcze nie piłem kawę w Indiach, więc... A ja lubię kawę, więc idę zobaczyć, jak to wygląda. Przy okazji muszę zjeść jakieś śniadanie, bo jeszcze nie jadłem. No tutaj cały czas coś noszą. Albo wożą na tych rowerach. Mapa mi pokazuje, że... O, dobra. Idę. Mi pokazuje, że muszę iść w tą wąską uliczkę. Autobus startuje, on po prostu musi trąbić. Zapchany autobus. Te uliczki obok mojego hostelu, to też takie uliczki, gdzie sprzedają książki, makulatura, cały czas coś tu się tutaj przewraca. To też, patrzcie, będą zaraz z tego książki, pewnie to jest wydrukowane. Panowie tutaj składają coś, no pewnie tak. Tutaj jakieś nowe książki z drukarni, patrzcie ile tego jest. Zobaczcie ile tego tutaj jest, po jednej stronie, po drugiej stronie. I jak ta uliczka się ciągnie i te obok, no to wszyscy sprzedają jakieś książki. Małe sklepiki, jeden biznes, drugi, trzeci, pełno, czwarty, po prostu jeden biznes na drugim. Patrzcie tutaj, 1, 2, 3, tam 4, 5. No nieźle. I książki też wożą na tych rowerach cały czas. No bo jednak trochę tych książek naładować, no to nie jest lekkie na głowie nosić, to lepiej takim rowerem to przywieźć. Dokładnie na tej samej ulicy jest ta kawiarnia, zobaczcie. Indian Coffee House. Idę do środka, jestem ciekawy jak smakuje kawa w Indiach. To ile w tym budynku musi być apartamentów, biznesów, zobaczcie, to są wszystko liczniki, tak mi się wydaje. Okej, wchodzimy, zobaczcie, o, zobaczcie jak charakterystycznie poprzebierani. Ale jazda. Dobra, idę zobaczyć jakie mają menu. Aha, pewnie się zamawia do stolika albo siada. Panowie przynoszą. A muszę zobaczyć jak to wygląda tutaj z zamawianiem. Ja stałem tam przy ladzie, pan mnie tutaj pogonił, mówi siadaj tam do stolika sobie chłopie. Więc ja siadam tutaj. Pan mówi, że menu jest na stole. No jest. Okej, o, siądę sobie jeszcze tutaj przy oknie teraz. Okej, sprawdzam menu jakie mają tutaj kawy i coś do jedzenia może mają. Zamówiłem sobie specjalną kawę, Special Hot Coffee 65. Nie wiem co to musi być za specjalna kawa, skoro jest 2 razy droższa od tej gorącej tutaj. Ale okej, dobra, biorę tą i do tego wziąłem sobie omlet. Wyjdzie mi około 100, czyli to będzie jakieś 4,50 w złotówkach. No to w ogóle jak tą kawę zamówicie, no to będą grosze. 32 rupie to będzie jakieś złoty 20. Domówiłem sobie jeszcze jedną kawę, właśnie tą zwykłą, gorącą.
Porównam sobie smaki, będę wiedział, dlaczego ta jest droższa i co to znaczy ten special. Są też zimne, nie wiem co to znaczy zimne w Indiach z lodem, to raczej nie będę próbował, więc pójdę w gorąco. Choć jest gorąco, ale poczekam trochę, to ostygną. Moje zamówienie jest już gotowe, już widzę na pierwszy rzut oka, czym się różnią. To jest special coffee, zaraz spróbuję. Ta jest normalna kawa, zobaczcie. No i mam swój omlet. Zacznę od zwykłej kawy. Zbożówkę przypomina bardziej niż jakąś kawę. Nie przypomina mi normalnej kawy. Do tego spróbuję omlet. Widzę, że omlet obcieka tłuszczem i to ładnie. Zamówiłem sobie omlet z warzywami. Pulchny, wyczuwalne warzywa, ale mega tłusty. Ten tłuszcz aż tutaj widać. Czas na kawę specjalną i na tej kawie jest nawet taka pianka. Może to trochę będzie jak cappuccino. Wyczuwalne jakieś kakao, ale obie w smaku nie przypominają normalnej kawy z ekspresu. Po zjedzeniu omleta i wypiciu już trochę kawy powiem Wam, że fajna kawiarnia, jeżeli chodzi o klimat, fajnie to wygląda, ale to nie jest takie miejsce, do którego chciałoby się wracać. Po pierwsze jest też głośno, po drugie ta kawa nie smakuje jak kawa, to smakuje trochę jak kakao, to smakuje trochę jak zbożówka, więc nie po to też tutaj przyszedłem, żeby pić taką zbożówkę. Ale fajnie jest przyjść, zobaczyć i w ogóle poczuć ten klimat, jak to wygląda w Indiach. Sprawdziłem jeszcze informację, kiedy ta kawiarnia była otwarta i otworzyli ją w 1876 roku. No i kiedyś to było miejsce spotkań dla inteligencji z tego miasta, a dzisiaj jest otwarta dla wszystkich. Tutaj nawet przesiadywał pierwszy laureat, po 10. razie udało mi się dowiedzieć, laureat Literackiej Nagrody Nobla, jeżeli chodzi o azjatyckie kraje. Poprosiłem o rachunek i kelner już nosił tutaj za paskiem mój rachunek, także teraz wyciągam, a pewnie kilka tych rachunków, sprawdza, który to mój. Oho, kierownik. Będzie coś? 164. 164. Kolega mi mówi 164, a tutaj jest 108,34, to mi się tutaj nie zgadzało. Ja mówię, dlaczego? On mówi, że muszę mu dać napiwek. Zostawiłem 170 rupii, czyli 77 wyszło. Zobaczcie, tutaj wszędzie są książki i też sprawdziłem, dlaczego tutaj tak jest. A tutaj niedaleko jest college i jeszcze jakaś uczelnia, dlatego tutaj można kupić książki. No bo jak ktoś tutaj się uczy niedaleko, no to wiadomo, że lepiej na takiej ulicy coś takiego zrobić, bo tutaj zeszyty i książki. Widziałem, ludzie też przychodzą z całymi listami, tak jak kiedyś było w Polsce, nie wiem czy teraz tak jest, za moich czasów było tak, że się dostawało w szkole listę z wypisanymi książkami, szło się do księgarni i w księgarni wydawano właśnie te książki, które były na liście. Okej, kawka wypita, mam jeszcze 8 godzin do odjazdu mojego pociągu, a muszę zrobić jakieś zakupy. Idę w okolice stacji, bo w okolicach stacji było mnóstwo miejsca, gdzie można było kupić jakieś ciuchy. Nie rzucało mi się w oczy jakieś kurtki czy jakieś bluzy grubsze, ale mam nadzieję, że znajdę, no bo wiadomo, że jak sprzedają coś koło stacji, no to też są ludzie, którzy przyjeżdżają z innych miast, tam gdzie jest zimno, albo jadą w takie miejsca, więc liczę na to, że ja znajdę coś tam. Ja nie wiem, czy to jakiś semestr się zaczyna, czy ludzie idą do szkoły zaraz, no bo tutaj kolejka, może nie w każdym, ale tutaj cały czas ludzie coś szukają, cały czas coś kupują. Albo jest po prostu tyle tutaj ludzi, że po prostu cały czas ktoś chce coś kupić. Jak już wiecie, kupiłem też sobie SIM-karty tutaj w Indiach. No i plan jest taki, że można używać 1,5 GB dziennie, a później już bardzo wolny internet, że się nie da nic robić. A czy gdzieś tam się coś przejrzeć się da, ale zapomnijcie o jakimś oglądaniu, przynajmniej u mnie tak było. No i dokupiłem sobie dzisiaj pakiet za 16 zł, że jak mi się te 1,5 giga skończy, to wskakuję na taki pakiet, że jak będę miał sieć 5G, a tutaj sieć 5G dobrze działa w Indiach, no to mam unlimited. 16 zł za to dałem, czyli mam unlimited, mogę korzystać ile chcę, a jeżeli moja sieć wskoczy na 4G, nie wiem dlaczego tak jest, to będę mógł zużyć tylko te 1,5, co mam wcześniej i będę mógł zużyć 2 giga dziennie na 4G. No i żeby to doładować, to miałem dwie opcje. Albo pójść do sklepu, gdzie mi to zrobią, albo doładować sobie sam przez aplikację, ale sam też sobie nie mogłem, bo moje karty tutaj nie działają w tej aplikacji, tylko trzeba mieć karty stąd. Więc poprosiłem takiego znajomego, którego poznałem właśnie w hostelu, czy mi coś takiego zrobi. On doładował przez swoją aplikację, bo też tak można, doładował mi ten plan, a ja mu po prostu dałem kasę. Współczuję tym ludziom, zobaczcie, ma jakąś szmatę narzuconą, jest 35 stopni, a oni biegają no, w jakichś klapeczkach. Nawet widziałem ludzi na boso, jak biegają z tymi rikszami. O proszę, tutaj kolega na świeżo robi samosy. No pięknie. Do samosy to ja pierwszy, to też już o tym wiecie i mówię, to jedną biorę. Spróbuję jaka w smaku, ale się okazało, że pan dopiero skleja. To jest dobre, patrzcie. Pompuje. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nie wiem, ile będzie pompował. Skończył pompować kolega. Zobaczcie, tutaj ma gaz, a jeszcze pompuje, dobra.
Ciekawe, czy ktoś coś zamówił? Chyba tak, bo ludzie tu stoją. Tu ma różne soki. Chodzi o to, że on będzie robił soki z limonek i tutaj jakieś dodatki daje. Kolega zamówił jakieś soki tam z menu i patrzcie, syrop leje. Zaraz zobaczycie resztę, jak on tutaj będzie robił pięknie. Do tego będą świeże limonki. Też ma taką praskę, to jest nie tylko deska. On też to zaraz będzie... Tu się tyle dzieje z jednej i z drugiej strony. Podziwiam ich trochę, bo oni są ogarnięci tacy, wiecie, z każdej strony ktoś coś gada, a oni muszą mieć jakąś taką podzielność uwagi. No i spokój też mają, dość spory. Patrzcie, jaka praska drewniana. Szybko... A gdzie on tam, na ulicę? To wyrzuca? A nie, tam pewnie jakiś kosz ma. I to jest sól, co mi się wydaje, bo kiedyś próbowałem takiego napoju w Indiach, no i on był mega słony. O, tutaj jakiś szczypta jakiegoś octu, czy co to jest? A, jeszcze jakieś saszetki sobie wzięli do tego. Teraz nożem to dobrze wymiesza. To też jest dobre, patrzcie. Będzie zimny napój. Uformowane, o, co to jest? Jakiś stożek. I co ten A nie, to chyba będzie po prostu... Aha, z tego lód zrobi, tak mi się wydaje. Że co, poleje tym syropem? Zaraz się okaże. W sumie nie wiem po co pompował tą wodę. A, chyba nie będzie nalewał nic. Aha, trochę lodu tutaj. No, jeszcze nie wiem do końca o co chodzi. Po co mu ten lód? Okej. I teraz pewnie... Co on zrobi? Syrop. Aha, to po prostu będzie napój i dodatek jakiś pewnie. Ale jaja, no. I ten lód wylądował w tym kubeczku. Jeszcze trochę jakiegoś syropu. No powiem wam, że bomba kaloryczna na pewno, bo tam sporo cukru. Tu jeszcze coś. No leje w te kubki i gotowe, patrzcie. Dobry jest. Z drugiej strony to powiem wam, że oni tym makaronem to się zajadają. Polubili go strasznie. Na każdym kroku to sprzedają. O, to jest dobre, to jest dobre. Dzisiaj na pewno to zjem przed wyjazdem. Może nie teraz, ale jak będę szedł na stację. To też jest popularne w Indiach. Pewnie przez to, że też ludzie nie mają jakoś pieniędzy na nowe telefony. No i tutaj wszystko naprawiają, wszystko rozbierają, wszystkie modele. Też jest pewnie tak, że jak wam zginie jakiś telefon w Europie, no to podejrzewam, że czasami trafia też do takiego kraju. Idę sobie ulicą i widzę, że jest moja ulubiona przekąska. Biorę sobie jedną samosę. One już są usmażone wcześniej. Mam nadzieję, że jeszcze lekko ciepłe będą. Teraz chłopaki coś innego smażą. Cebula. Zapomniałem, jak to się nazywa, ale patrzcie, jaki olej, dość czysty, bo nieraz to jest czarny. Biorę jedną samosę, 6 rupii, czyli 27 groszy wychodzi. Na samosach to ja się znam, więc on lepiej niech uważa tutaj. Zaraz go ocenię. Zasusza. Trochę sucha wam powiem. No, nie najlepsza jaką jadłem. 15 minut od mojego hostelu, już widzę, że się zaczynają takie rzeczy. O, tutaj znowu coś kolega smaży. Tu jeszcze są takie knajpeczki do kupienia. O, proszę bardzo. Wine store. Ej, to może na podróż jakąś flaszeczkę byśmy wzięli. No dobra, pomyślimy o tym później. Otwarty, to dobrze. No właśnie, chciałem powiedzieć, że się tutaj zaczynają sklepy z ciuchami powoli. Na razie jakieś pierdółki, ale wiem, że tam dalej będą ciuchy. Z głównej uliczki jest też takie wejście pomiędzy dwoma uliczkami. O, co tutaj chłopaki robią? Coś drukują. Potrzeba coś wydrukować. Tu widzę, jakaś prasa jest. A, wydrukować. Tutaj przycinają też. No mówię wam, tych biznesów tutaj jest wszędzie. Gdzie jakaś kanciapa tylko, to zaraz jakiś biznes robią. Stare maszyny niektóre. Komputery też widać, jaka skrzynka duża, ale powiem wam, że radzą sobie. Czym węższa uliczka, tym więcej ludzi w tej uliczce. W jedną i w drugą stronę tłumy się robią. O, chłopaki pewnie z koledżu, bo widziałem tutaj też jakaś szkoła jest, ładnie poubierani w mundurki. Zobaczcie, spotkałem pana, który ma bielactwo tak jak ja, tylko ten jest pan z Indii i ma ciemną skórę, no to u niego to bardzo widać. No u mnie ja mam plamy, ale u mnie tego nie widać. Tak myślałem, że będzie ciężko dostać w ogóle takie rzeczy. Jedyne co widziałem na razie to jakieś spodnie, no tutaj też są spodnie jakieś dresowe, ale kurtek czy jakichś takich bluz grubszych to ja nie widzę tutaj. Z tego co wiem też jest sezon na arbuzy. Zobaczcie jakie dorodne, piękne arbuzy. Widziałem też na mieście sprzedają. A tutaj co się rozgrywa? Chłopaki chodzą i zbierają pieniądze. To jest dobry sposób na życie. Chodzicie i ktoś tam wam daje pieniądze, bo to jest jakieś szczęście przynosi pewnie. To też jest dobre, bo pytam o kurtkę. Jeden mnie wysłał, mówi idź w lewo. Drugi mówi idź tam. Trzeci mówi idź w prawo.
I jakby idę cały czas to, co oni do mnie mówią, no i tych kurtek nie ma. Więc teraz pan mi powiedział, żebym poszedł prosto i po prawej stronie będą. Tutaj jaka fajna jadłodajnia. Tam z przodu widzę gotują, kolega tutaj łazi z takim wiaderkiem i nakłada tutaj co sobie ktoś chce, dolewki jakieś robi. No i powiem wam, że raczej z tego nic nie będzie, z tej kurtki są jakieś spodnie. Spodnie jedne mam, więc nie będę kupował. No kupiłbym sobie jeszcze jakąś bluzę, ale też tego nie widzę, mają jakieś koszule, tylko koszulki. Także, wyszedłem już tutaj spod tego, jeszcze się przejdę tam kawałek. No ale powiem wam, co tutaj się cały czas dzieje, co oni tutaj wyprawiają.